Supraśl to ponad 4,5 tysięczne miasteczko w środkowej części województwa podlaskiego. Dziś to także jedno z najmłodszych polskich uzdrowisk, zlokalizowane w samym centrum Puszczy Knyszyńskiej. I to właśnie do puszczy przyjeżdżają turyści, aby ukoić swoje zdrowie i zmysły. Głównym składnikiem puszczy jest sosna. To drzewo przez lata potrafiło dostosować się do życia w trudnych warunkach. Wygrało też walkę z okolicznymi dębami, brzozami czy lipami. Dlatego dziś nad miasteczkiem króluje właśnie sosna, nazwana sosną supraską. Dzisiejsza sosna jest potomkiem drzew, które po ustąpieniu lodowca przed tysiącami lat skolonizowały ziemię. Warto dodać, że pod względem jakości surowca to także jedna z najlepszych sosen w Europie. Od wieków sosna ta była również przedmiotem handlu. Spławiano ją rzekami do Wisły i Gdańska, gdzie przeznaczano do budowy okrętowych masztów. Także dzisiaj nie sposób obejść się bez tego cudownego produktu natury. Sosnowe drzewo służy do budowania domów, a z jej igliwia wytwarza się olejki eteryczne. Sosna przyczyniła się również do otrzymania przez Supraśl statusu uzdrowiska. Stało się to 28 grudnia 2001 roku. Naukowo udowodniono wtedy pozytywny wpływ na zdrowie fitoaerozoli pochodzących właśnie z sosnowego lasu oraz właściwości leczniczej borowiny z okolic Podsokołdy. Historia lecznicza Supraśla związana jest nie tylko z wyjątkowo sprzyjającymi warunkami naturalnymi. Zaczyna się bowiem już w epoce nowożytnej, gdy w klasztorze ojców bazylianów zaczęto propagować wiedzę medyczną, zarówno w teorii, jak i w praktyce. W zabudowaniach klasztornych w XVIII wieku zorganizowano infirmerię, czyli salę dla chorych, a jeden z księży zajmujący się opieką nad współbraćmi nosił tytuł infirmera. Specjalne medykamenty sprowadzano m.in. z Białegostoku czy z Gdańska. Dużą część roślinnego materiału leczniczego pozyskiwano również z okolicznych łąk, lasów czy ogrodów. Przykładem był chociażby lepiężnik hodowany w przyklasztornym ogrodzie włoskim. Stosowano go przy trudno gojących się ranach, problemach z oddychaniem czy wysokiej gorączce oraz dżumie. Choć ogrodu włoskiego już nie ma, lepiężnik nadal można zobaczyć w Supraślu. Ze słynnej drukarni ojców bazylianów pochodzą także liczne dzieła medyczne kształtujące w XVIII i XIX wieku pojęcie zdrowia i choroby. Przykładem tego są traktaty medyczne doktora Jakuba Feliksa de Michelisa, medyka rodu Branickich, założyciela Instytutu Akuszerii w Białymstoku. Warto dodać, że w Supraślu wydrukowano także popularne dzieło Aleksego Pedemontana Tajemnice. XVI-wieczny włoski poradnik zawierający recepty i przepisy na leki, kosmetyki, przetwory oraz wina. Drukowane w supraskiej oficynie medyczne traktaty zasilały następnie biblioteki poszczególnych dworów, pałaców, uniwersytetów czy plebanii. Księgi miały podwójną wartość, merytoryczną i symboliczną. Wiedza o zachowaniu zdrowia płynęła wprost z sosnowej krynicy nad rzeką Supraśl. Supraśl można rekomendować jako śródleśną, wypoczynkową miejscowość. Bezkresne lasy sosnowe, piaszczyste gleby, czysta rzeka, brzegami której można urządzać spacery. Wszystko to czyni Supraśl pięknym i malowniczym zakątkiem. Tak pisał już w 1910 roku Rosjanin, archimandryta, episkop Władimir Tichonicki. Władimir Tichonicki był orędownikiem poprowadzenia do Supraśla linii kolejowej. Pisał, że kolej w tym przypadku podźwignie w górę zapomnianą teraz mieścinę. Autorem projektu był z kolei także zachwycony Supraślem generał Tyzenhauz. Zjeździłem Rosję wzdłuż i wszerz i nigdzie nie widziałem monasteru w takim stylu, podkreślał generał. Projektowana linia miała prowadzić z Białegostoku poprzez Supraśl, Krynki, Szczorsy i Wieniec aż do Mińska. Celem połączenia kolejowego było ożywienie handlowe i przemysłowe. Niedługo potem pojawiły się w Supraślu początki infrastruktury sanatoryjnej. Nieopodal klasztoru na Słonecznym Wzgórzu zbudowano bazę lokalową pod przyszłe sanatorium. Latem 1915 roku Tychonicki musiał ewakuować się jednak przed wojskami niemieckimi, które zajęły klasztor. Również wybudowane z inicjatywy episkopa sanatorium wojska pruskie przysposobiły na nowoczesną parową stację do odwszawiania.
Po I wojnie światowej episkop Władimir powrócił na krótko do Grodna i na Białostoczyznę. Dał się poznać jako zwolennik patriarchatu moskiewskiego i gorliwy przeciwnik tworzącej się wtedy Polskiej Cerkwi Prawosławnej. Konflikt z metropolitą Polskiej Cerkwi Prawosławnej Dionizem Weledyńskim spowodował, że Tichonicki został ostatecznie wydalony z Polski za antypolską działalność. Zmarł w Paryżu w 1959 roku. I choć popierany przez niego projekt budowy linii kolejowej nie został zrealizowany, to pozostawione przez Tichonickiego wizjonerskie plany rozwoju Supraśla jako kurortu turystycznego i sanatorium urzeczywistniły się po 100 latach. Pierwszym formalnym krokiem do stworzenia uzdrowiska Supraśl było powołanie w 1924 roku Sanatorium Złotego Krzyża. Było to urzeczywistnienie idei propagowanej przez lokalnych lekarzy, m.in. przez doktora Józefa Lewita. Do celów sanatoryjnych zaadaptowano 2 budynki nieopodal klasztoru. Wybudowano je na początku XX wieku z myślą o przeznaczeniu leczniczym. Placówkę prowadziło Polskie Stowarzyszenie Złotego Krzyża z siedzibą w Lwowie. Był to jedyny w całym ówczesnym województwie białostockim ośrodek leczący chorych na gruźlicę płuc. W tamtym czasie ta choroba trawiła znaczną część społeczeństwa. Ogromną leczniczą rolę odgrywały tu sosnowe puszcze otaczające miasteczko Supraśl. Dodajmy, że pacjentami sanatorium byli wtedy urzędnicy i ich rodziny pochodzące z całej Rzeczpospolitej, a zwłaszcza z województwa poznańskiego, pomorskiego, Wołynia, Wileńszczyzny czy z Polesia. Sanatorium było całoroczne i w jednym czasie mogło przyjąć 25 chorych. Pensjonariusze zajmowali największy piętrowy budynek. To w nim zorganizowano pokoje dla chorych, pokój stołowy, salonik oraz werandę do kąpieli słonecznych. W sąsiednim budynku mieściło się mieszkanie lekarza, kancelaria i 5 pokoi dla tzw. chorych nieprądkujących. Na posesji utworzono ogród spacerowy, owocowy i warzywny. Pacjentami opiekował się początkowo dr Józef Lewit, następnie dr Zygmunt Siemaszko i dr Czesław Morozowicz. Leczenie polegało m.in. na kąpielach słonecznych i spacerach po wyznaczonych ścieżkach w sosnowym lesie. Zapachy bujnej przyrody zachowały się w pamięci pensjonariuszy. To zapach lip kwitnących wdziera się przez otwarte okna mojego pokoju. Jaki upajający, słodki, jaki zdradziecki. To on, ten zapach budzi me serce, moje wspomnienia. Tak napisała w liście jedna z ostatnich rezydentek sanatorium. Mimo wielu wysiłków we wrześniu 1931 roku placówkę zamknięto. Powodem były narastające trudności finansowe oraz protesty mieszkańców Supraśla, którzy obawiali się rozprzestrzeniania się gruźlicy. W okresie międzywojennym znacząco rozwinęła się infrastruktura uzdrowiskowa Supraśla. Miasteczko zyskiwało coraz większą sławę jako doskonałe miejsce do leczenia klimatem. Utworzona komisja lekarska po przeprowadzeniu badań terenowych uznała w 1933 roku Supraśl za doskonałą miejscowość letniskową. Podkreślano górzystą okolicę, rozległe obszary lasów szpilkowych, zdrowe i czyste powietrze bogate w ozon. Kierowano tu osoby cierpiące na anemię, wyczerpania, schorzenia skrofuliczne, neurastenię, a przede wszystkim schorzenia górnych dróg oddechowych. Było to też odpowiednie miejsce do rekonwalescencji. Supraśl przyjmował pensjonariuszy cały rok. W miasteczku coraz liczniej zaczęły powstawać pensjonaty. Były to najczęściej drewniane, dwukondygnacyjne domy o powierzchni pozwalającej przyjąć naraz kilkanaście osób. Niektóre z nich należały do miejscowych lekarzy. Jednym z przykładów takich pensjonatów była willa doktora Stanisława Rodberga. Doktor Rodberg był chirurgiem na co dzień mieszkającym w Białymstoku. Tam też był ordynatorem szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża. W Supraślu stworzył cały kompleks sanatoryjny składający się ze wspomnianej willi, kortów tenisowych oraz kręgielni. Z kolei po drugiej stronie rzeki Supraśl na tzw. Łysej Górze zorganizowano park zimowy ze skocznią narciarską, na której można było oddawać skoki do 18 metrów. Jednak najwięcej atrakcji Supraśl oferował w porze letniej. W 1933 roku, jak pisały lokalne gazety, przygotowania do sezonu letniego czyniono w gorączkowym tempie. Jedną z głównych inwestycji był park leśny mieszczący się w najpiękniejszej dzielnicy miasta, do której poprowadzono oświetloną elektrycznie aleję.
Wśród supraskich sosen można było natknąć się na pawilon leśny, przyciągający nie tylko amatorów leczniczych olejków sosnowych, ale również muzyki czy brydża. Ponadto nie można pominąć milczeniem nowo wybudowanych kortów tenisowych i 2 kręgielni oświetlonych elektrycznością. Za nimi zorganizowano pijalnię wód mineralnych, w której sprzedawano krajowe i zagraniczne wody lecznicze. Tuż obok powstał też bazar przemysłu ludowego. W centrum miasta nad rzeką zorganizowano plażę, kolejkę wodną, basen dla dzieci oraz przystań kajakową. W czasie sezonu kąpieliskowego na plaży odbywały się dancingi, na których przygrywał zespół jazzowy Brauna i Sokołowskiego z Białegostoku. Najczęściej dało się słyszeć tango milonga autorstwa Mieczysława Foga, ale do tańca wystarczył każdy rodzaj tanga. W 1934 roku z myślą o rozszerzeniu oferty kulturalnej miasteczka wybudowano Dom Ludowy. Na jego scenie odbywały się liczne koncerty, wystawiano sztuki teatralne oraz organizowano projekcje filmowe. W Supraślu od 1920 roku działało też prywatne kino. Na jego cele zaadaptowano część domu Stanisława Gwoździeja. Wyświetlano tu wielkie przeboje kinowe, które sprowadzano z białostockiego kina Apollo. Dynamiczny rozwój infrastruktury uzdrowiskowej przyciągał coraz liczniejsze rzesze pensjonariuszy. Letnicy przyjeżdżali głównie z Białegostoku, Warszawy, Poznania, Wilna czy Lwowa. Dużą część stanowiła ludność żydowska. Zarówno dla miejscowych, jak i przybywających tu na wczasy Żydów największą wartość stanowiło powietrze, które nazywali supraskim balsamem. Wynajmowali oni także kwatery na ulicy Nowej, Nowy Świat, a zwłaszcza na ulicy Zgierskiej, obecnie ulicy 11 listopada. W górnej części ulicy Nowy Świat w lesie sosnowym na tzw. żydowskiej polanie wypoczywali na hamakach, wdychając żywiczne powietrze leczące płuca. Dodatkowo w otaczającej miasteczko Sosnowej Puszczy stworzono sieć tzw. ścieżek zdrowia, wyposażonych w urządzenia do ćwiczeń oraz relaksu. Był to pomysł innowacyjny, którego propagadorką w Polsce była dr Eugenia Lewicka, lekarka i przyjaciółka marszałka Józefa Piłsudskiego, twórczyni podobnej realizacji w Druskiennikach. Życie uzdrowiskowego miasteczka przerwał wybuch II wojny światowej. W pawilonie leśnym ucichła muzyka, nikt nie tańczył tanga, a wśród sosen nie widać było amatorów leśnego hamakowania. W 1944 roku Supraśl, podobnie jak pobliski Białystok, Choroszcz, Tykocin i inne miasta Podlasia, padł ofiarą ostatecznych działań wojennych. W mało znanych okolicznościach i budzących do dziś wiele pytań wysadzono cerkiew Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most na rzece Supraśl, tartak Chazana, fabrykę cytrona i inne zakłady tekstylne. Supraśl jako ośrodek przemysłu włókienniczego przestał istnieć. Tradycje uzdrowiskowe Supraśla ponownie odżyły dopiero w latach 50. minionego wieku. Miało to bezpośrednio związek z leżącym kilkanaście kilometrów od Supraśla Białymstokiem. W odbudowywanym Pałacu Branickich postanowiono zorganizować 10. w kraju Akademię Lekarską. Budowniczym i organizatorem uczelni miał zostać lwowianin i znakomity specjalista od chorób płuc, profesor Tadeusz Kielanowski. Później tak wspominał ten czas podjęcia trudnej decyzji. Białystok chciał awansu, chciał szkoły wyższej. Sympatia dla środowiska walczyła we mnie z rozsądkiem, a rozsądek mówił mi, że w istniejących warunkach wyższej uczelni w ogóle otworzyć się nie da. Nie ma tu gazu, ani czystej wody, ani szpitali, ani mieszkań dla profesorów i asystentów, ani sal wykładowych. Żałowałem, że sytuacja tak wygląda. Kiedy samochód ministra Stachelskiego był już gotowy do drogi, dr Stasiewicz zaproponował mi jeszcze, bym zobaczył Supraśl. Droga do Supraśla prowadziła nieco pod górę, malowniczymi serpentynami, po czym wjechaliśmy w stary las. Po chwili poprosiłem kierowcę, by się zatrzymał, bo takiego lasu nie widziałem od lat. Wysiadłem z samochodu, wszedłem między drzewa i poczułem zapach lasu budzącego się ze snu zimowego. Postałem chwilę,
Wsiadłem do samochodu i powiedziałem do doktora Stasiewicza: przyjmuję propozycję, będziemy budowali akademię. Sosny supraskie sprawiły, że Białystok stał się miastem akademickim. Niedługo potem Akademia Medyczna odwdzięczyła się, sprowadzając jako kierownika Zakładu Biologii profesora Witolda Sławińskiego. Później to on swoimi badaniami przyczynił się do oficjalnego powołania uzdrowiska Supraśl. Profesora Sławińskiego, podobnie jak całą pierwszą kadrę Akademii Medycznej w Białymstoku, urzekł Supraśl, otaczającego lasy i dolina rzeki. Profesorowi Sławińskiemu naturalny, wielokulturowy klimat przypominał jego rodzinne strony. Witold Sławiński urodził się 27 listopada 1888 roku w Wilnie. Tam też ukończył szkołę średnią. Na studia wyjechał do Dublan koło Lwowa, gdzie w 1910 roku ukończył Akademię Rolniczą z tytułem inżyniera rolnika. Zainteresowania przyrodnicze skłoniły młodego inżyniera do dalszych studiów w Instytucie Rolniczym w Moskwie, na Uniwersytecie Moskiewskim i wreszcie na ukochanym Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Tam też jako asystent w katedrze botaniki ogólnej i systematyki roślin stawiał pierwsze kroki w swojej karierze naukowej. W 1923 roku wyjechał na dalsze studia na paryską Sorbonę, gdzie specjalizował się w fitosocjologii roślin. W 1926 roku po powrocie do Polski na Uniwersytecie Poznańskim obronił doktorat. Poświęcił go Zielonym Jeziorom pod Wilnem. Kolejne lata aktywnej pracy naukowej w kraju i za granicą zaowocowały profesurą oraz ogromnym doświadczeniem. Na początku lat 50. profesor Sławiński przybył do Białegostoku, do tworzącej się wtedy Akademii Lekarskiej. Wszedł w skład pierwszej kadry naukowo-dydaktycznej, która do miasta bez tradycji akademickich przywiozła najlepsze wzorce z historycznych polskich uniwersytetów Wilna i Lwowa. W lewym skrzydle Pałacu Branickich objął wspomniane stanowisko kierownika Zakładu Biologii Akademii Medycznej, które sprawował aż do swojej śmierci. Po rozpoczęciu pracy na Akademii profesor od razu przystąpił do organizowania niedaleko Pałacu Branickich ogrodu botanicznego i roślin leczniczych. Zgromadzono tam ponad 400 gatunków roślin z całego świata o właściwościach leczniczych. Ogród odgrywał ważną rolę wychowawczą, kształtował właściwy stosunek do przyrody wśród studentów, młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta. Mimo zlikwidowania ogrodu w latach 60. XX wieku, do dziś na terenie obecnych plant przetrwały pojedyncze drzewa i krzewy zasadzone ręką profesora. Można tam spotkać metasekwoję chińską, korkowiec amurski czy rodzime odmiany grusz, jabłoni i śliw. Skromnością, otwartością, pasją i ogromną wiedzą profesor Sławiński zaskarbił sobie szacunek środowiska akademickiego. Studenci nazywali go dziadkiem ze względu na wiek, który przekraczał 60 lat. Mimo tych lat młodzieńczy optymizm profesora pozwalał przetrwać mu ciężkie chwile zwątpienia. Do dziś w białostockim środowisku akademickim krążą legendy o egzaminach przeprowadzanych przez profesora. Studenci biologii musieli się stawić bowiem punktualnie o 6 rano w siedzibie zakładu, czyli w Pałacu Branickich. Kto się spóźnił, ten musiał podchodzić do egzaminu drugi raz, a nie było to łatwe. Chcącym znaleźć go studentom, profesor mówił: szukajcie mnie na łąkach w Supraślu. W bawełnianej koszuli z parcianym plecakiem przemierzał latem w dolinie rzeki Supraśl setki kilometrów. Z upadających ze znużenia asystentów wyśmiewał się, dogadując im, że są znacznie starsi od niego. Jego ogromna pasja udzielała się rzeszom młodych studentów i asystentów, którzy wiernie towarzyszyli profesorowi w badaniach. Profesor często także zatrzymywał się na kwaterze w centrum Supraśla. Udając się na kolejne wyprawy na łąki w dolinie rzeki, mijał pałac Buchholców i stojącą przed nim figurę Flory, boginię kwiatów, symbolicznie związaną właśnie z jego badaniami. Zafascynowany nadrzecznymi obszarami, Witold Sławiński planował zorganizować rezerwat przyrodniczo-krajobrazowy Supraśl, obejmujący dolinę rzeki od miasteczka po wieś Cieliczanka. Jak sam pisał, do najbardziej uroczych zakątków ziemi białostockiej bezsprzecznie należy dolina rzeki Supraśl. Trzciny tu i ówdzie, występujące w postaci wstęg pośród łąk w zarastających starorzeczach i odnogach rzecznych, stanowią wielkie upiększenie terenu. Najpiękniejszą jednak ozdobą Doliny Supraśli są urocze łąki od wczesnej wiosny do późnej jesieni, kwitnące i wykazujące zmienność barw, prawdziwą powódź kwiatów, różnorodność ich woni. Gęsta roślinność łąkowa wytwarza charakterystyczny szum łodyg przez wiatr kołysanych.
Trzeba tylko wsłuchać się w szmery roślin, nasycić barwą ich kwiatów, napawać ich wonią. A ileż uroku posiadają świeżo skoszone łąki, ile woni przed zapadającym wieczorem one nam dają. Profesor był niestrudzony. Jeszcze miesiąc przed śmiercią wspominał, że chce, jak to sam określał, skończyć supraśl, czyli zbadać wszystkie zespoły roślin pierwotnych łąk. Potrzeba mi na to tylko 4 lat, wspominał. Chyba dożyję. Niestety, jego życzenie nie zostało spełnione. Profesor Witold Sławiński zmarł 4 września 1962 roku. Pozostawił po sobie bezcenny dorobek naukowy. Jego badania z zakresu fitosocjologii doprowadziły do odkrycia bogatych złóż borowinowych torfowiska Gorbacz koło Michałowa oraz w Cieliczance w gminie Supraśl. Poznawszy wartość borowiny, którą nazywał czarnym złotem Białostoczyzny, profesor planował stworzyć na nadrzecznej skarpie w Supraślu sanatorium balneologiczne. Postulował, aby do tego celu wykorzystać dawną fabrykę cytrona. Kolejnym krokiem miało być uzyskanie statusu uzdrowiskowego. Mimo wielu ważnych funkcji, które profesor pełnił w organizacjach, nie udało mu się zrealizować tego ostatecznego celu – stworzenia z Supraśla miasta uzdrowiskowego z zapleczem terapeutycznym. Plany te urzeczywistniły się dopiero 30 lat po jego śmierci. Zgodnie z zapisem w swoim testamencie profesor Witold Sławiński został pochowany na cmentarzu poewangelickim w Supraślu za kaplicą Buchholców. Niestrudzony badacz supraskich łąk spoczął w trumnie z niemalowanych sosnowych desek. Nawet po śmierci chciał, żeby towarzyszyły mu supraskie drzewa. Po odejściu profesora w Dolinie Rzeki bardzo szybko pojawiły się spychacze. Komunistyczna władza odeszła od idei uzdrowiskowej i zamiast tego chciała wlać w ziemię Supraśla tony betonu. Z supraskich łąk zniknęło wiele gatunków roślin i zwierząt. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach 70. Podjęto wówczas próby utworzenia w Supraślu uzdrowiska. Opracowano plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Przewidywały one m.in. umiejscowienie na skraju terenów miejskich zabudowy turystyczno-wypoczynkowej. To także wtedy powstały w Supraślu pierwsze 2 ośrodki wypoczynkowe – Puszcza i Knieja. Pod koniec lat 70. powstała także koncepcja wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody i krajobrazu. Realizując politykę państwa w tym zakresie zaczęto wyznaczać granice parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w dawnym województwie białostockim. W 1986 roku utworzono 6 obszarów chronionego krajobrazu. Były nim Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Dolina Narwi, Dolina Biebrzy, Dolina Bugu i Wzgórza Sokulskie. 2 lata później, w 1988 roku, powstał Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej imieniem profesora Witolda Sławińskiego. Park ten obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych o powierzchni ponad 74 000 hektarów i jest jednym z największych tego typu ośrodków w Polsce. Wokół parku utworzono strefę ochronną, zabezpieczającą go przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Swoją główną siedzibę park posiada oczywiście w Supraślu, w urokliwym Białym Dworku, należącym kiedyś do biskupa Leona Jaworowskiego. Dziedzictwo profesora Sławińskiego nie kończy się jedynie na parku. Jest nią także borowina, czarne złoto Białostoczyzny, jak mawiał o niej profesor. Ten leczniczy rodzaj torfu od wieków stosowano w medycynie. Najczęściej wybierano formę kąpieli błotnych i okładów. Borowinę zaleca się zwłaszcza przy chorobach reumatycznych, nerwobólach, chorobach zwyrodnieniowych, a także schorzeniach ginekologicznych i układu trawiennego. Jest również bardzo ceniona w kosmetologii poprzez swoje regenerujące działanie na skórę. Profesor Sławiński odkrył borowinę w Dolinie rzeki Supraśl. Jego badania potwierdziły obecność złóż czarnego złota w okolicach sołectwa Cieliczanka oraz w rezerwacie Gorbacz niedaleko Michałowa. Zlecone w 1993 roku badania jakości złóż borowiny przyniosły nowe odkrycie. Okazało się, że najbardziej wartościowe złoża znajdują się w dolinie rzeki Sokołdy, dopływu Supraśli. W 2006 roku zakwalifikowano je oficjalnie decyzją do kopalin leczniczych. Obecnie właśnie do działalności leczniczej wykorzystuje się borowinę spod Sokołdy. W kolejnych dekadach droga Supraśla do uzyskania statusu uzdrowiska zataczała coraz większe koło. W 1990 roku zorganizowano seminarium Supraśl Zdrój, na którym sformułowano wstępnie wnioski o podwalinach uzdrowiskowych miasteczka.
Szacowne grono na czele z senatorem profesorem Andrzejem Kalicińskim, byłym rektorem Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Krzysztofem Wolframem zaprosiło do wspólnych rozmów lekarzy, balneologów, leśników, organizatorów turystyki oraz ekologów. Rok później władze miasteczka zleciły wykonanie opracowania stadium koncepcyjnego Supraśl Gmina Ekologiczna. We wnioskach autorzy zaproponowali, aby miasto i część gminy pełniło funkcję uzdrowiskowo-turystyczną. Początek lat 90. to w tym rejonie spore inwestycje budowlane. W 1992 roku przebudowano kanalizację, rury gazowe oraz komunikację telefoniczną. Rok później zlecono badania warunków bioklimatycznych, aby ocenić możliwości funkcjonowania Supraśla jako uzdrowiska nizinno-klimatyczno-borowinowego. Badania potwierdziły tezy postawione jeszcze przed wojną. Supraski klimat ma działanie lecznicze. W kolejnych latach starania o uzyskanie statusu znacznie przyspieszyły. W 1995 roku złożono komplet dokumentów do ministra zdrowia, aby Supraśl formalnie uczynić uzdrowiskiem. Niestety jeszcze wtedy tak się nie stało. Pod koniec lat 90. w Urzędzie Miejskim została powołana specjalna komisja Rady Miejskiej do spraw uzdrowiska. Przełom nastąpił w lutym 2000 roku, kiedy władze Supraśla ponownie złożyły wniosek o przyznanie miasteczku statusu uzdrowiska. I tym razem się udało. Supraśl stał się jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk 28 grudnia 2001 roku. Jednak na tym etapie w Supraślu nie było ani jednego kuracjusza, ani infrastruktury uzdrowiskowej. Tamten trwał przez 10 kolejnych lat. Punktem krytycznym był rok 2010. Wtedy Ministerstwo Zdrowia, wskazując brak zakładu przyrodoleczniczego, zagroziło odebraniem statusu uzdrowiska. Wytknięto również brak koncesji na wydobywanie leczniczej borowiny w zlokalizowanym wcześniej złożu pod Sokołda. Od 2011 roku szybkie działania Urzędu Miejskiego w Supraślu doprowadziły do zmian stref uzdrowiskowych. W 2013 roku hotel Knieja został pierwszym sanatorium. Supraśl tym samym spełnił oczekiwania Ministerstwa Zdrowia i utrzymał status uzdrowiska. W 2017 roku z kolei w Supraślu otwarto szpital rehabilitacyjno-uzdrowiskowy Holmec-Zdrój. Inwestycja warta kilkanaście milionów złotych na dobre przypieczętowała miejsce Supraśla jako uzdrowiska. Szpital przeznaczony jest zwłaszcza dla osób ze schorzeniami kręgosłupa, chorobami układu krążenia czy oddechowego. Placówka dysponuje dużą bazą łóżkową. Przed wybudowaniem ośrodka gmina Supraśl uzbroiła teren inwestycyjny i stworzyła dogodną drogę ze ścieżką rowerową, która łączy trasę wojewódzką ze szpitalem uzdrowiskowym. Z bogatej oferty Holmedu pacjenci mogą korzystać również w ramach pobytu dziennego. W szpitalu odbywają się m.in. zabiegi rehabilitacyjne z wykorzystaniem borowiny oraz terapie w drewnianych baliach. Kuracjusze mają do dyspozycji również wannę z kąpielą perełkową, hydromasażem oraz basen rehabilitacyjny. Szpital wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do fizykoterapii. Miasteczko nie ustaje w swoich planach i realizacjach uzdrowiskowych. W centrum planowana jest rewaloryzacja parku miejskiego zwanego historycznie Ogrodem Saskim. Badania archeologiczne potwierdziły, że jest to jeden z najstarszych ogrodów publicznych w województwie podlaskim. Od połowy XVIII wieku teren ten był przyklasztornym ogrodem włoskim, nazywanym wtedy właśnie Ogrodem Saskim. Obecne prace projektowe zakładają odtworzenie dawnych alei ogrodowych z główną osią spacerową między ratuszem a klasztorem. Mieszkańcy, turyści i kuracjusze będą mogli odpoczywać nie tylko w cieniu drzew, ale również przy powstającej tężni solankowej. Będzie ona nawiązywać do istniejącej w tym miejscu w XVIII wieku altany wybudowanej przez ojców bazylianów. Ponadto w Supraślu tworzony jest obecnie plan miejscowy, który zakłada stworzenie leśnego parku uzdrowiskowego. Będzie on zlokalizowany naprzeciwko sanatorium Knieja oraz niedaleko terenu po dawnej willi doktora Rodberga. Mają się w nim znajdować m.in. pawilony leśne, ścieżki zdrowia, inhalatoria oraz inne atrakcje. Park będzie podzielony na strefy o funkcjach typowo leczniczych, sportowych oraz rekreacyjnych. Z kolei w Kopnej Górze pod Supraślem powstaje zagroda żubrów. Ma ona objąć swym zasięgiem 20 hektarów, a pierwsze żubry planowane są w zagrodzie w 2022 roku. Dodatkowo w miasteczku planowany jest także Supraski Szlak Bioróżnorodności, którego celem będzie promowanie ochrony biologicznej i przyrodniczej. Szlak będzie się zaczynał w okolicach szpitala uzdrowiskowego Holmed, przebiegał przez centrum wzdłuż rzeki Supraśl i kończył swój bieg w miejscu pobazyliańskiego systemu wodnego. Ma mieć długość około 6 km. W ramach tego projektu powstać mają m.in. miejsca wypoczynkowe z punktem widokowym czy parki edukacji.
To wszystko sprawia, że z każdym rokiem do niewielkiego miasteczka przyjeżdża coraz więcej osób. I to nie tylko w porze letniej. Tak jak 100 lat temu, tak i dziś odwiedzający szukają ciszy i spokoju. Jedni wypoczywają nad wodą, inni wolą cień supraskich sosen. Niezależnie od celu do Supraśla z pewnością warto przyjechać, odetchnąć świeżym powietrzem, docenić uroki natury. To miejsce z pewnością na długo pozostanie w pamięci.